Witam wszystkich. Dzisiaj startuję z nad Zalewu Zębożyckiego. Zobaczcie, jak pięknie. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kolejnej mojej modyfikacji. Są to risery, które zamontowałem na swoim Zontesiku. Najpierw się może trochę przejedziemy i poopowiadam Wam, co to za modyfikacja, dlaczego i jak to teraz wygląda w praktyce. Byłem wczoraj na przeglądzie na 1000 km. I poprosiłem chłopaków, żeby zamontowali mi risery. Przy okazji nie chciałem tego robić sam, z tego względu, że myślałem, że będzie trzeba może przerabiać linkę, że wężyk od hamulca, ale okazało się, że 3 cm to akurat jest optymalnie i też powiedzieli mi chłopaki, że to takie maksimum 3 cm, że to jeszcze bez przerabiania, więc w sumie idealnie się wstrzeliłem. Myślę, że więcej podnosić mi nie trzeba tej kierownicy. No, przejechałem dopiero może z 60-70 km, ale przyznam się szczerze, że no rewelacyjnie poprawiła się moja pozycja. Mam bardziej ręce wyprostowane, czuję już, że się nie garbię, więc jestem przeszczęśliwy, że to zamontowałem. Ogólnie już wcześniej miałem taki plan, ale jakoś się z tym czaiłem, były inne sprawy, a teraz mam święty spokój, bo wiem, że chłopaki w serwisie mi to zrobili i że te linki są dobrze poukładane. Zaraz jak się gdzieś zatrzymam, podjadę, żebym mógł Wam fajnie nakręcić, pokazać, jak to wygląda teraz po zamontowaniu. Ogólnie wczoraj też na tym przeglądzie chłopaki powiedzieli mi, że wszystko jest ok, że nie ma się o co czepić, z łańcuchem też wszystko dobrze. No tutaj nie mogło się nic nie udać, więc zrobiłem to wszystko prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Wcześniej ustawiłem luz na około 20 mm, ale łańcuch się już ułożył, wiadomo, że on troszeczkę musi chwilę popracować. Ułożył się fajnie i teraz jest luz około 23 mm w najciaśniejszym punkcie, ale jest wszystko fajnie. Już zrobiłem na tym łańcuchu 700 km i w ogóle tam nawet nie trzeba było zaglądać, więc jestem bardzo zadowolony. Przyznam Wam się szczerze, że jak zobaczyłem Junaka RX2, to trochę na niego zachorowałem i tak zastanawiałem się mocno, co zrobić, czy sprzedać może Zontka i go kupić. No niestety nie stać mnie na to, żeby mieć drugi motocykl, więc na tą chwilę przynajmniej, więc odpuściłem sobie temat. Ale teraz ten mod na podwyższenie kierownicy, no to była chyba jedna z lepszych decyzji, jakie mogłem zrobić. Jeszcze może o tym serwisie wspomnę, dlaczego postanowiłem zrobić serwis na 1000 km, pomimo że praktycznie wszystko miałem sam zrobione. A z tego względu, że doszedłem do wniosku, że jak będzie może jakaś wada ukryta jeszcze, no to taniej mi wyjdzie zrobić ten serwis niż później płacić. Będę go chciał zabrać tam na myjnie, tak naprawdę dobrze spłukać, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś problemów w instalacji. A poza tym wiadomo, że jakbym kiedyś, chociaż po podwyższeniu kierownicy już całkowicie odszedł mi pomysł sprzedawania go, ale jakbym go planował sprzedać, to wiadomo, że z serwisem gwarancyjnym motocykl będzie troszeczkę więcej warty niż taki bez serwisu gwarancyjnego. Ale powiem Wam, że to był chyba chwilowy odpał, znaczy chwilowy, kilkudniowy odpał, że mi się strasznie kotłowało w głowie, co tutaj zrobić. Ale pojechałem akurat do salonu w Lublinie i okazało się, że jeden ten Junaczek był sprzedany już, ale jeszcze stał, gdzie można tam na chwilkę się było do niego przysiąść. I usiadłem
i bardzo przeszkadzały mi, tak jak w Junaku RX-1, te wnęki tutaj na kolana. Niestety no, mam 187 cm wzrostu, długie te giry i było mi bardzo niewygodnie. Można by ewentualnie sobie jeździć delikatnie z nogami szerzej rozstawionymi, ale chcieć się schować w wnękach, ja mówię tutaj o swoim wzroście i o swoich odczuciach, niestety nie byłoby to komfortowo, więc tak naprawdę zamieniłbym Zontka, na którym mi jest mega wygodnie, na motocykl, na którym byłyby jakieś tam niedogodności, no to nie byłaby to za super decyzja. Więc jeśli chodzi o tego Junaka RX-2, to sobie go trochę odczarowałem. No jeszcze wejdzie niedługo QJ, ten Adventure, i z tego co rozmawiałem z chłopakami w Lublinie, to powiedzieli mi, że będzie dostawa w maju, ale tylko chyba 5 czy 6 sztuk i już mają wszystko sprzedane. Ale nawet jestem bardzo ciekawy po prostu się do niego przysiąść, zobaczyć jak wygląda. No to teraz jeszcze widziałem, że jakieś Barton wrzucił syn, więc jest tego bardzo dużo. Myślę, że też na przyszły sezon bądź na koniec tego będzie sporo motocykli z drugiej ręki do kupienia, bo wiadomo, że duża część osób robi sobie zaraz prawko na prawo jazdy A. Nie wszyscy oczywiście, ja nie mam takiego zamiaru. Mi się bardzo fajnie jeździ 125. Mam zamiar zrobić kilka wypraw w tym roku fajnych, kilkudniowych. Więc na tą chwilę nie planuję. Jadę w okolice Prawiednik. Pokażę Wam bardzo piękną rzekę, Bystrzycę. Akurat tam, gdzie pojedziemy, jest to odcinek górski. Więc jeżeli ktoś wędkuje, to musi zrobić dopłatę na odcinek górski. Bardzo piękny kawałek rzeki. Pływałem tam kajakami kilkukrotnie. Dzisiaj pokazywało na ICM-ie Meteo, że miało padać między 9 a 12 w Lublinie, a okazało się, że tutaj w mojej części Lublina nie pada. Jeszcze jak wyszedłem z psem na spacer, zobaczyłem jaka jest pogoda, to pomysł na jazdę wpadł od razu do głowy i to była świetna decyzja, bo dzień dzisiaj jest rewelacyjny. Nie wieje, może bardzo delikatnie, ale ciepły jest ten wiaterek. Zobaczcie, jakie fajne, klimatyczne miejsce. Bardzo blisko Lublina. Tutaj akurat woduje się kajaki. Przepiękne miejsce. Rzeka, zobaczcie, jaka czyściutka. Jak na nasze polskie realia, to naprawdę jest czysta. Bardzo fajny parking. Że cisza, spokój. Ok, teraz Wam pokażę, jak wyglądają te rajdery zamontowane. Tutaj był oryginalny i to jest właśnie przedłużka. Od góry to wygląda tak. Z przodu fajnie się prezentuje. Moim zdaniem w żaden sposób nie wygląda to źle.
Zobaczcie, jak są przeprowadzone linki. Tu jest od sprzęgła. Jest puszczona tutaj przodem. Tutaj jest nawet spory zapas. Tutaj od hamulca też jest puszczone tym pierwszym. A tutaj od manetki jest puszczone tym drugim otworem. Wygląda to fajnie. Rozstaw tutaj tych śrub to jest około 43 mm, a średnica kierownicy w granicach 28 mm. I teraz jeszcze może powiem o aspekcie wizualnym, bo moim zdaniem delikatnie motocykl tak jakby optycznie się zwiększył. Widać to nawet z tej perspektywy. Kierownica jest fajnie uniesiona do góry. Ale tutaj ocena, czy komuś się to podoba, czy nie, to wydaje mi się, że jest drugorzędna, że najważniejszy to jest komfort. Teraz Wam pokażę. Dokładnie zamontowałem z tej firmy SW Motech. To już są risery z homologacją. No i zostały te górne części, zaślepki na śruby i 4 śruby tutaj takie. Z tego co wyczytałem, to jest jedna z lepszych firm. Nie chciałem kupować jakichś podróbek chińskich, niewiadomego pochodzenia. A tutaj jest też kwestia tego, że trzeba zadbać i najważniejszym jest zdrowie i życie. Więc tutaj nie chciałem iść półśrodkami i kupić, nie wiem, o 100 zł tańsze, niepewnego źródła. Za te zapłaciłem w granicach 180 zł i zobaczcie, tutaj jest średnica, oznaczone średnica 28 mm, a wysokość, na jaką podnosimy, to jest 30 mm. Są jeszcze różne wysokości. Jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę mniejsze, to można sobie założyć 15, 20, 25, a 50 mm prawdopodobnie już by nie pasowały. Ja później wkleję dokładną nazwę, dokładny model tych riserów, więc jak tylko będziecie mieli ochotę sobie właśnie zmodyfikować tak jak ja, no to będziecie mieli gotowe rozwiązanie. Pokazałem Wam też, jak są przeprowadzone wszystkie linki, więc myślę, że teraz bez problemu sobie można to zrobić samemu. Kierownica jest bardzo delikatnie pochylona i też Wam powiem, dlaczego nie zamocowałem riserów z offsetem, bo można sobie zamocować z offsetem, które idą do góry i na przykład jest jeszcze cofnięcie w kierunku baku, z tego względu, że one i tak delikatnie pochylają się w stronę tutaj baku, więc ja nie miałem takiej potrzeby, żeby montować ich aż tak blisko. Pozycję mam teraz fajną, wyprostowaną. Też jeżeli ktoś potrzebuje sobie delikatnie tylko zmodyfikować, to tak naprawdę nie trzeba kupować riserów, tylko wystarczy delikatnie podnieść kierownicę, poluzować w tych miejscach i ją delikatnie podnieść do góry. Z tym, że ja za pierwszym razem podniosłem ją trochę za bardzo i jak chciałem później przestawić manetkę sprzęgła, to zawadzała mi o światło długie, więc jeżeli już się przestawia hamulec mocno wyżej, no to będzie trzeba też tutaj wyregulować. Bardzo polecam to rozwiązanie dla wyższych kierowców. Myślę, że znacząco poprawi się komfort jazdy. Teraz każdy kilometr jest o niebo lepszy. Ta pozycja jest o niebo lepsza niż była. Teraz Wam pokażę moją pozycję za kierownicą. Dłonie,
w jednej linii, delikatnie ugięte łokcie. Pozycja jest dla mnie idealna.